Serwus moi drodzy, witam was w ten jakże rzeźki, przyjemny, ale jednak chłodny poranek. Jesteśmy w Ładowie, w zasadzie 1,5 kilometra od miejsca, gdzie znajduje się biuro zawodów. Czego? No właśnie, lubuskiej przygody. Jeszcze nie tak dawno witaliśmy was i zachęcaliśmy do odwiedzenia w przyszłym sezonie lubuskiej szosy. Natomiast teraz znajdujemy się w podobnym rejonie, też kawałek, gruby kawałek za Zieloną Górą i tutaj będziemy jeździli tym razem na gravelach. Przed nami dzisiaj 100 km. Po tych przepięknych terenach jesteśmy mega ciekawi, jakie warunki nas spotkają, jakie to będą drogi, jakie to będą szutry. Część ekipy dzisiaj się ściga, ja mam nadzieję dzisiaj ponagrywać więcej rozmów z uczestnikami. Warto wspomnieć o tym, że na trasie dzisiaj najprawdopodobniej już właśnie niedługo będą dojeżdżali zawodnicy, którzy zdecydowali się na dystans 500. Tradycyjnie krótkodystansowi, seta przed nami, więc zachęcam do pooglądania całej relacji z lubuskiej przygody by Koncept Kolarski. Lecimy z tym tematem. Jesteśmy tuż przed startem w pięknych okolicznościach, które zobaczycie na przebitkach pod zamkiem w Ładowie. Za mną już jest start, setka, większość osób już pojechała. My czekamy na swoją kolej. Cel jest prosty. Ja dzisiaj chciałbym bardzo mocno porozmawiać z uczestnikami, którzy ścigają się przede wszystkim dla przyjemności, dla swojej satysfakcji, a druga część ekipy, czyli Max, Aldi i Tomek Nizioł, będą lecieli mocnym tempem, walczyć o zwycięstwo. Więc dzisiaj dzielimy się na dwie grupy, no i zobaczymy, jakie wrażenia będziemy mieli nie tylko my, ale też uczestnicy podczas jazdy. 3, 2, 1 i start! Poszli, dzida! Dokładnie, taka mocno. Bezpiecznie do mety, panowie. To jest pierwsza edycja lubuskiej przygody, na której jesteśmy. Lubuska szosa w terenach tutaj w zasadzie sąsiedzkich jest już przejechana przez nas 2 razy. Oczywiście odsyłam was do filmu jednego i drugiego relacji z zeszłorocznej edycji i z tegorocznej. Natomiast lubuska przygoda pierwszy raz jest przez nas odwiedzana. Co fajne, bardzo mi się podoba to, że tutaj poziom na lubuskiej przyrodzie jest bardzo zróżnicowany. Jest ogrom ludzi, którzy jadą na rowerach crossowych i rowerach MTB, którzy w ogóle nie mają jakiegoś mocnego napięcia na ściganie, ale są też właśnie osoby, które mają ochotę przejechać cały wyścig w mocnym, solidnym tempie. Więc to, co lubię, każdy może znaleźć to, co chce w tym jakże pięknym wyścigu i wydarzeniu. Jestem już na około 50 km. Pierwsza część, taka, w której chciałem poprowadzić trochę mocniej chłopaków za mną. Oni polecieli swoim tempem, a ja wracam do was z relacją. No i co mogę powiedzieć? Pierwsze 50 km bardzo zróżnicowane. Były piękne autostrady w lesie, szerokie, na których można było spokojnie lecieć ponad 40 na godzinę. Były też fragmenty bardziej techniczne po węższych ścieżkach leśnych, ale na których też bardzo przyjemnie się jechało. Nie były to jakieś ostre wyrwy. Na razie skala trudności myślę, że naprawdę jest na takim bardzo ludzkim, przyjemnym poziomie. Było kilka fragmentów z mocnymi kostkami drukowymi, ale
absolutnie dla każdego do przejechania, zarówno na gravelu, jak i na rowerze MTB, czy nawet crossowym, bo takie też osoby tutaj można spotkać. Myślę, że warto nadmienić, że okoliczności przyrody są absolutnie fenomenalne. Mamy zarówno przepiękne pola z wijącymi się jak węże drogami szutrowymi, ale mamy też takie miejscowości z architekturą poniemiecką, piękne, urokliwe, w których po prostu aż żal się nie rozglądać, w których aż żal nie zwalniać i nie cieszyć po prostu tym, gdzie się jest, tylko ścigać. Więc szapoba dla Weroniki. Na każdym kroku kibice gdzieś machają. Atmosfera jest naprawdę przepiękna. I wracając, szapoba dla Weroniki, która tę trasę stworzyła, bo no jak do tej pory poprowadziła ją przepięknymi zakątkami. Zmierzam teraz do punktu gastronomicznego, do miejsca, gdzie będę się mógł posilić, pokazać wam, jak wygląda taki punkt. No i to, co wam obiecałem, czyli rozmowy z uczestnikami i mam nadzieję, że opowiedzą, jakie są ich wrażenia z tego pięknego dnia. Słonko wyszło, pogoda się naprawdę pięknie zmieniła, zrobiło się ciepło, no i lecimy dalej. Jak wrażenia z samej trasy? Ja jestem zadowolona, że jest wśród natury. Szutry premium też są. Cudowne bruki, które każdy wspomina. A, tak, rozrzewnienie lubuskie na ten drewniane. cały tydzień. Tu się zgadza. Mi się bardzo podoba. Jest jak najmniej ulicy, jest dużo właśnie wśród natury, trochę po lesie, trochę po łąkach. Także Tak. idealnie. No to ja No. trzymam kciuki z mojej strony na to, żeby humory dopisywały również do mety. Tak, Jeszcze przez następne 30 km. I tam się będziemy łapać po raz kolejny. fajnie. Dziękuję wam, ciao. Dzięki. Pit stop już daleko za mną. W zasadzie to jestem w połowie drogi pomiędzy pit stopem a metą. I dalej otoczenie, miejsca, widoki i drogi absolutnie nie zawodzą. Trasa jest naprawdę przeurokliwa. Zdarzały się teraz trochę bardziej techniczne fragmenty i takie trochę wyrypy w środku lasu na kostce brukowej. No ale takie momenty też są potrzebne. Powoli już zmierzam do mety i stamtąd będę miał ostatnie nadanie dla was. No i oczywiście porozmawiamy ze zwycięzcami kategorii. No i zobaczymy, jak z ich perspektywy osób, które rzeczywiście pojechały lubuską przygodę sportowo, jak z ich perspektywy wyścig się układał i podobał. Widzimy się na mecie. Czy podtrzymał się humor i jest wszystko w porządku teraz na zakończeniu? No słuchaj, humor jest o wiele, wiele lepszy. Zrobiliśmy to, mieliśmy taki plan, udało nam się zrobić to wspólnie, razem. Była to świetna zabawa i mam nadzieję, że może się powtórzy. Dla mnie, powiem, ten drugi etap właśnie po 60 kilometrze był tym etapem takim cięższym, trudniejszym, więcej podjazdów, gdzie dawały w kość. No ale miałam taką ekipę wokół siebie, która cały czas motywowała: dajesz, Wiolka, dajesz, zmniejsz bieg, ciśnij, bierzemy, bo mamy szansę, bierzemy. No, więc nie, no fantastyczna przygoda, naprawdę fajna. Jeszcze raz powtórzę, no trasa ułożona była kapitalnie. Dla mnie te widoczki po drodze, wszystko fajnie. Męczyły bruki tylko. No bruki, no ale no, Były... urok chyba tej trasy. Zapamiętamy na zawsze. Tak, tak. I słuchajcie, jesteście cudownym przykładem tego, że ta impreza jest bardzo zróżnicowana. Są osoby, które się ścigają, a są osoby, które się ścigają, ale przede wszystkim kapitalnie się bawią. Nie, to Czy no to o to chodziło, bo tak naprawdę no, realnie patrząc, my nie mieliśmy szans na to. Żadno z nas nie przyłożyło się w takim stopniu pewnie do treningów jak ci ludzie, którzy wygrali.
Także no, jechać na maksa, spiłować się tylko po to, żeby być 2 miejsca wyżej, a nie mieć z tego fanu, no to po co? Nie. Zrobiliśmy to zgodnie z tytułem imprezy, tak? Tak. Przygoda była. Dziękujemy za uwagę. i taka była. Tak, i była fantastyczna przygoda. 100 km tak naprawdę na solo. Jakie miałaś emocje podczas? Jak Ci się podobała trasa? Czy ona wpływała na to, jak się jechało? Trasa była naprawdę ładna. Miałam chwilę, żeby się porozglądać. Naprawdę były takie urokliwe miejsca. W ogóle ja cały sezon czekałam na takie fajne gravelowe ściganie i naprawdę mogę polecić to miejsce, bo trasa była bardzo ładna. Pierwsze 40 km świetnie mi się jechało, miałam dobre tempo, dobrą nogę i wszystko było super, ale wtedy mi się skończyła woda i nastał kryzys. Nastał kryzys około 20-kilometrowy, no musiałam walczyć do momentu uzupełnienia bidonów. Pit stop. Czy znalazłaś tam rzeczy? Czy był potrzebny? Czy w ogóle go ominęłaś? Pit stop był bardzo potrzebny. Ja po prostu modliłam się, żeby przez jakieś 15 km modliłam się o ten pit stop, bo brakowało mi właśnie wody i na pit stopie była woda, izotoniki, batony różne, także wszystko co było mi potrzebne załatwiałam to sprawnie, szybko i mogłam się zregenerować naprawdę po tym. Był w połowie dystansu mniej więcej, troszkę za połową i naprawdę w dobrym momencie był. Tak naprawdę same superlatywy. Czy w takim razie przyjeżdżamy w przyszłym roku na lubuską przygodę? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Polecam wszystkim. Jak oceniasz ten sprinterski, powiedzmy, dystans na lubuskiej przygodzie? No na pewno był inny niż ten ubiegłoroczny, pomimo że trasa była bardzo zbliżona, ale była odwrócona kierunkiem i to faktycznie pokazało, że tutaj te lubuskie tereny nawet przy tak subtelnej zmianie potrafią wiele zmienić. Zupełnie inaczej się układały te podjazdy, zjazdy, jednak skala trudności terenu też tutaj potęgowała te emocje, które obserwowaliśmy. No i okazuje się, że trasa, pomimo że była identyczna, w odwróconym kierunku okazuje się trasą trudniejszą, choć wyniki są lepsze, więc to też jest takie zaskakujące, że ta forma zawodników cały czas idzie do góry i te czasy są coraz szybsze, coraz ta rywalizacja jest bardziej zacięta, właściwie tutaj na żyletki te wyniki się okazywały i sekundowe różnice koniec końców decydowały o zwycięstwie. Bardzo zróżnicowane, co uważam, że jest przepiękne, bo było mnóstwo osób, które przyjechały po prostu dla przygody, ale było też sporo grono osób, które rzeczywiście miały ochotę się ścigać. Tak, to prawda, że tutaj, no tak jak mówisz, to jest lubuska przygoda, więc rzeczywiście przyjeżdżamy tutaj, żeby się dobrze bawić, żeby trochę zaznać takiego niespotykanego czegoś, myślę, na innych wydarzeniach, czyli właśnie tego zróżnicowania terenu. Jest tu wszystko, są bruki, są świetne szutry premium, są trasy takie typowo leśne, jakieś singielki, na dłuższych dystansach pojawiają się wały, które są naprawdę wymagającym fragmentem trasy. Jest też sporo asfaltów i to myślę, że daje taką fajną kombinację rzeczywiście prawdziwej lubuskiej przygody. Wyścig na zasadzie rajdu, czyli jazdy w ruchu otwartym, no ma swoje plusy i ma swoje minusy. W tym wypadku akurat to, że nie wiesz tak naprawdę, na którym miejscu się znajdujesz, no miało na pewno wpływ. No tak, to jakby zupełnie inne też doznania niż taki wyścig ze startu wspólnego, kiedy rywalizujemy w czasie rzeczywistym, tu i teraz i wiesz, gdzie jak kształtuje się czołówka, gdzie jesteś, jak się czujesz, podglądasz też zawodników, z którymi bezpośrednio rywalizujesz. No tutaj jednak dużo zależy od tego, do jakiej grupy trafisz, czy ma cię kto pociągnąć, czy tempo grupy jest dobre. Jest ta niewiadoma, wjeżdżasz na metę i w zasadzie no nie wiesz, który jesteś, bo jeszcze ludzie zjeżdżają z trasy, więc ktoś może cię pokonać. No takie inne ściganie, inne doznania. Po prostu trzeba trochę bardziej się kontrolować w tym sensie, że no zwracać uwagę na to, jak ty jedziesz, taki trochę time trial, nie? No i tak, jest to trudność, ale też wyzwanie, więc zupełnie inny format ścigania. Osoby jadące po zwycięstwo, jak
szybko poruszają się względem właśnie tych osób, które przyjechały na tylko przygodę, tylko się pobawić. Tak, no też jakby charakterystyczne w ogóle dla tych imprez konceptu jest to, że jest bardzo dużo ludzi takich, którzy przyjeżdżają no, trochę rekreacyjnie. I to jest też cudowne i to jest też super, że jakby te imprezy przyciągają w ogóle takich riderów, którzy po prostu przyjeżdżają tutaj, no nie chcę powiedzieć, że na piknik w jakimś pejoratywnym tego słowa znaczeniu, ale no przyjeżdżają po prostu spędzić czas aktywnie, często z całymi rodzinami i to jest jakby też super, że jest taki format, który po prostu pozwala właśnie na takie spędzanie czasu. Chcę opowiedzieć o mojej perspektywie, więc tak naprawdę jak Wam wspominałem podczas całego wydarzenia, miałem jedno zadanie, przede wszystkim popracować na rzecz Marsa przez pierwsze 30 km, więc rzeczywiście pościgałem się, dałem mocną podobno zmianę i pod tym względem mogę opowiedzieć o wyścigu, że przeprowadzony był naprawdę w fajnym terenie. Nie było jakichś ogromnych gruzów, nie było miejsc, gdzie gravel nie jest rowerem idealnym do tego terenu, więc naprawdę sprawiało mi to ogromną frajdę. Jeżeli szukasz miejsca, gdzie możesz naprawdę w pięknych okolicznościach przyrody pościgać się w dobrym tempie, no zdecydowanie te warunki tutaj na lubuskiej przygodzie sprzyjają ku temu. A druga perspektywa, czyli to, jak obserwowałem ludzi jadących for fun, typowo rekreacyjnie, dla przygody właśnie, no sprawiło, że widzicie mój banan na twarzy. Ten dzień był pełen fajnych emocji, zbijania może nie piątek po drodze, ale machania sobie nawzajem. Mijaliśmy się z dystansem 250 i na ich twarzach też był za każdym razem uśmiech, kiedy się im pomachało, pokazało kciuka w górę. I ta właśnie charakterystyka, ta relacja ludzi między sobą jest rzeczą naprawdę unikatową w wyścigach, w których ja wcześniej brałem udział. Weronika razem z całym konceptem kolarskim powoduje, że atmosfera rośnie od samego spodu. Czuć, jak oni tym żyją, no i to oczywiście przekłada się na to, jak ludzie tutaj się świetnie bawią. Z naszej perspektywy Velocreation, no myślę, że wyścig bardzo udany, Aldi naprawdę poszalała, Mars dał naprawdę ogromnego kopa, minimalnie zabrakło do tego, żeby stanąć na najwyższym podium, no ale właśnie taka jest charakterystyka wyścigów, rajdów w konceptu kolarskiego. Nie wiesz, gdzie jesteś, po prostu jedziesz swoje, nie możesz kalkulować, bo się tego nie da zweryfikować. Dzisiaj być może dałem za krótką zmianę, może Tomek mógł jeszcze troszeczkę bardziej popracować. Nie ma to znaczenia. Kończymy dzień z uśmiechem, w pięknych okolicznościach przyrody, w lesie, między drzewami, między przyrodą, po całym dniu spędzonym w pięknych terenach z jeziorami. No i czego chcieć więcej. Zapraszam Was za rok, my na pewno będziemy wysyłali ekipę, ze mną zobaczycie się na pewno, więc cóż mogę powiedzieć więcej. Do zobaczenia za rok. Strzałeczka!